Siemanko, witam serdecznie. Kisu Young, Seat Arona FR Sapphire Blue. Dawno się nie odzywałem. Braki w czasie, wakacje zbliżające się. Wszystko nałożyło się na siebie i nie miałem jakoś okazji z Wami się tutaj kontaktować. Na wstępie powiem jeszcze dzięki za wszystkie subskrypcje, dzięki za lajki. Nie przestawajcie, zostawiajcie również komentarze. Zainteresowanych wspieraniem kanału odsyłam do linku, który jest w opisie. Mam jednego wspierającego i bardzo mu za to dziękuję. Pozdrawiam Little Drummer. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tematu odcinka, czyli co słychać w Aronie, to znajdę sobie jakieś dogodne miejsce, żeby zaparkować. Jak widzicie, korzystam z mikrofonu nowego, to jest też część zmiany trochę formy nagrywania, bo będę chciał z Wami rozmawiać zarówno zza kamery, jak i sprzed kamery, ale żebyście zawsze mieli tą samą jakość dźwięku. Nie dało się tego uzyskać niestety na zewnętrznym mikrofonie montowanym do nakładki GoPro. Ja nagrywam głównie z GoPro, czasami też z telefonu, ale ta jakość nie jest dla mnie zadowalająca, dlatego chcę z Wami prowadzić interakcję w ten oto sposób i po prostu przełączać się. Czasami po prostu nie mam co do pokazania, więc pokażę swoją brzydką gębę, że tak to ujmę. I nic w tym dziwnego, po prostu samo życie. No, mam do tego transmitter, mam do tego 2 odbiorniki i już parkuję i przechodzimy do tematu odcinka. Ok, pierwszy przystanek, fajne otoczenie, akurat tutaj kolekcja klasyki BMW E36. Haha, no dobra, co się zmieniło w Aronie? Doszła wreszcie od Chińczyka gałka zmiany biegów, zmieniłem sobie ją. Komentarze na forum mówią, że się to piano, plastiko piano black porysuje. Na chwilę obecną nie widzę żadnych uszkodzeń. Łącznie z przyciskiem jest zmienione. Bardzo fajna wymiana, film jest w produkcji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest wentylowany schowek, czy tam klimatyzowany. W tej chwili jest pozycja otwarta. Co prawda dzisiaj nie jest za ciepło, ale go otworzyłem specjalnie na Wasze potrzeby. Film z montażu jest również nagrany. Nie miałem jeszcze natomiast kiedy Wam go wrzucić. Będzie wkrótce. Kolejna rzecz to również z AliExpress, praktycznie w tej samej paczce przyszedł biletownik. To samo, ta opcja jest dostępna w każdej Skodzie praktycznie seryjnie, w Seacie w ogóle i dołożyłem sobie, on jest tutaj przyklejony na taśmę dwustronną. W ASO można zakupić również za grosze oryginalny, który jest wsuwany. Jest tam miejsce montażowe i go się wsuwa w szczelinę między szybą. Kolejne rzeczy, które chcę Wam pokazać. Specjalnie jeżdżę na ciężkiej rezerwie, wracając z pracy, 15 km zasięgu, dlatego że będziemy jechać na stację benzynową. Zakupiłem taki oto dodatek do paliwa, Arch Oil. Półlitrowa buteleczka, starcza na 500 litrów paliwa, dobrze kojarzę? Dokładnie tak. Wlewa się 50 ml na 50 litrów paliwa. Ja będę stosował 50 na 40 litrów paliwa, no z racji tego, że taki bak jest mały w Aronie. Czyści nagar z silników GDI, czyli z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Poprawia spalanie. Druga sprawa, zacząłem ostatnio jeździć na paliwie 9.8. Z racji tego, że ono ma 5% dodatek bioetanolu, silnik chodzi jakby lepiej, albo to jest, wiecie, już się ludziom w głowie pierdzieli, ale to dlaczego 9.8 tankuję? No, skoro paliwo jest takie tanie, po 5,19, to tankuję 9.8, bo stać mnie. Oczywiście żarty, haha, bardzo śmieszne a wręcz nieśmieszne polityczne żarty. Kolejna rzecz, którą będę chciał przetestować, to jest Liqui-Moly Klima Refresh. Jest to tak zwany granat. Włącza się klimatyzację maksymalnie na najchłodniejszą, jaka jest możliwa. Do tego maksymalnie największy nadmuch, jaki jest możliwy.
i naciska się przycisk. Ta buteleczka ma to do siebie, że można jej użyć tylko raz, więc naciskamy, zamykamy samochód i ona sobie rozprowadza ten płyn. Nie czyściłem przy przeglądzie z samochodu, nie czyściłem tej klimatyzacji, zrobię sobie to samemu. Filtr kabinowy został wymieniony. Z racji tego, że wyjeżdżamy za 2 tygodnie niecałe na wyjazd wakacyjny, mamy 5000 km do pokonania, będę zakupywał winiety, będę również będę aktywował tutaj paczkę danych. Nie wiem, czy Wy kiedyś aktywowaliście, a mianowicie chodzi mi o to, żeby mieć radio internetowe, bądź też odtwarzać utwory ze Spotify'a, czy też udostępniać dane komórkowe, czy tam udostępniać sieć Wi-Fi dla użytkowników, dla żony, która tu będzie siedzieć, dla 2 chłopaków, którzy będą tutaj z tyłu siedzieć. Działa to w wszystkich krajach Unii Europejskiej, te, które będę przejeżdżał, ale będę też przejeżdżał przez Serbię, która nie jest w Unii Europejskiej, ale mega ciekawy jestem, czy ta paczka danych tam zadziała. Z racji tego, że na przykład ja podczas wyjazdów wyłączam w Serbii telefon, włączam tryb samolotowy, ponieważ są horrendalne rachunki za 1 megabit, jest około 28-30 zł. No to akurat jest dla mnie drogo. Nie tak jak paliwo po 5,19, ale jest drogo po prostu. I będę chciał spróbować, czy działa to też również poza Unią Europejską. Zaraz będę tutaj się logował do telefonu, będę Wam udostępniał też ekran i załadujemy tą paczkę. Chcę sobie wziąć paczkę, która działa na rok i ta paczka to jest 25 GB. Koszt takiej paczki to jest 159 zł. Zaraz przeniesiemy się na inne miejsce i już będę Wam ją właśnie pokazywał. A poza tym, no cóż, niewiele się zmieniło, fermaty, inne opcje, nawigacja. Dzisiaj tak naprawdę informacje o systemie, dzisiaj paczka nawigacyjna, mamy 1 lipiec, a już mamy aktualną, świeżą paczkę nawigacyjną z czerwca 24. Posiadam też bazę danych radia nową, ale mam ją na karcie pamięci i będę sobie ją sam wgrywał dzięki za pomoc jednemu panu, który mnie ogląda i który podrzucił mi, skąd mogę sobie tą paczkę pobrać. Jeżeli będziecie zainteresowani, piszcie śmiało i będziemy się wymieniać informacjami. No więc tak, zmiana miejscówki, trochę ubocze, bo będę chciał wysiąść i pokazać Wam z samochodu. W międzyczasie loguje mi się aplikacja Seat Connect i będziemy też aktywować paczkę. Zobaczymy, jak to radio internetowe działa, czy ono się łączy od razu. 25 giga za 159 bodajże złotych, to nie jest tanio, na pewno. Kurde, jakby to powiedzieć, jeżeli to by miało starczyć na przykład na pół roku użytkowania i tam puszczania sobie od czasu do czasu Spotify, ja nie jeżdżę dużo, no sami wiecie, 31 000 w 2 lata zrobione, to jest naprawdę niewielkie przebiegi kilometrów, tak więc rzadko siedzę w samochodzie, żebym się serio nudził, raczej krótkie trasy, więc to naprawdę nie ma sensu nieraz włączać czegokolwiek, ale jeżeli na dłuższe trasy te 25 giga ma po całej Europie mi śmigać, to chętnie spróbuję. No więc tak, tu pojawi Wam się ekran i będę próbował to aktywować. Mamy tutaj wszystkie funkcje, raport stan samochodu z racji rezerwy. Mamy też konto, ustawienia, opinia i tak dalej. Wchodzimy w to kółeczko u góry, w prawym górnym ekranie. Mamy WIN, mamy przebieg, ile do kolejnego przeglądu. I tutaj mamy pakiety danych i wchodzimy, przerzuca nas na stronę internetową operatora danych. Logujemy się, mam konto założone, więc nie ma problemu. Tego Wam nie pokażę, ale już widzicie, jestem zalogowany. Nie pokażę Wam tego elementu, gdzie się logowałem. Jestem już zalogowany. I mamy samochód, brak planów. Klikamy kup plan. Dużo osób było ciekawych właśnie, jak to działa, więc będziecie mieli okazję na mojej skórze się przekonać. 30-dniowy. Właśnie chodzi mi głównie o to, że kupiłbym ten mniejszy plan.
ale bardziej wydaje mi się, kalkuluje się kupić już, jak już brać, to już brać 25, czyli 5 razy więcej gigabajtów niż 5 gigabajtów, jakby to nie brzmiało, i mam je ważne na cały rok. Kup plan. Ok, mieli. Szczegóły płatności, numer karty i zaraz do Was wracam. No i mamy tam numer zamówienia. Pan europejskie 365, 25 GB, paczka, plan zastosowany wobec Arona. No i okej, wróć. Oczywiście mój adres mailowy do niczego Wam nie jest potrzebny, bo jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to ten adres jest również pod filmami zawsze dostępny. OK. I mamy aktywowany kod. Włączyłem, przekręciłem kluczyk. Tutaj jak widzicie, wyłączyłem już ekran. Jest aktywny plan i tak dalej, i tak dalej. No, telefon się rozładował w międzyczasie, i cóż, zdarza się. I wejdźmy teraz tutaj. Nie wiem, czy trzeba jednostkę resetować. To dowiemy się wspólnie, ja i Wy. Radio mam, OK. Radio internetowe. OK. No nie przełączyło się. Dobrze, spróbujmy. Wybór. Ostatnio słuchane, no dobra, top 10. Nie wiem, jakieś niespotykane radio może znajdźmy. Bo jak widzicie, proszę bardzo, Śląskie Radio, Deutscher, coś tam. Później jeszcze foliu i życie. Działa bez żadnego problemu. Muszę wyciszyć niestety, żeby nie posądzono mnie o prawa autorskie. No, działa, jak widzicie. Nie będę tego dłużej puszczał. Radio internetowe działa praktycznie natychmiast. Możemy też, może sprawdźmy, czy wyszukuje sieć samochodową, czy to działa na tej zasadzie. Jest połączenie przez aplikację Android, ale nie widzę nowej sieci. Jest, widzicie, dostępna sieć MySeat, czyli można by było się tak naprawdę połączyć z samochodem za pomocą sieci. Mamy Wi-Fi, szybkie połączenia, system infotainment jako hotspot. No zobaczcie, mogę włączyć klucz sieciowy. Jak będziecie mnie mijać gdzieś na trasie, możecie korzystać z moich danych. No to tak, to w skrócie bardzo szybka aktywacja tego pakietu. Jakie funkcjonalności on jeszcze będzie posiadał i co będzie się z nim dało zrobić, będę Wam nawijał o tym na bieżąco. Oczywiście to jest poza konkursem, bo to jest temat, który ja mam aktywowany u siebie w samochodzie, czyli wideo InMotion. Ok, wyjdźmy na zewnątrz, pokażę Wam pozostałe rzeczy jeszcze, które zostały zrobione. Samochód nie jest umyty, jeszcze jest w trakcie. W tym tygodniu wybieram się na odświeżenie powłoki ceramicznej. Robię to co pół roku, więc wypada ten termin. Akurat fajnie, że przed całym wyjazdem będzie idealnie czysty. Dodatkowo na auto nałożę sobie folię PPF na słupki A. Folia PPF tutaj na ten element dachu z przodu. Zależy mi na tym bardzo. Jednak autostrada, kamyczki. Ta przednia folia, która jest tutaj, widzicie, jest odcięcie. To jest tak zwany bra. Jest bardzo dobra i nie uszkodziła się nigdzie karoseria od tego. Auto jest brudne, wybaczcie. Auto jeszcze nie ma filmu, ale pojawi się wkrótce. Auto już jest obniżone i już jest ułożone to zawieszenie. Z przodu siadło gigantycznie dobrze. Według mnie jest bardzo. Z tyłu nie ma nic załadowane w bagażniku. Natomiast prześwit również obniżył się znacznie i całkiem dobrze to wygląda teraz. Podobnie z przodu, ale z przodu siadło jeszcze lepiej. Jestem bardzo zadowolony z tego, ten pakiet Eybacha. Auto jest dużo twardsze, zwłaszcza w ustawieniu zawieszenia na tryb sport jest bardzo twarde, ale nie sprężynuje, nie ma takiego efektu ping-ponga. Druga sprawa, tam gdzieś już na forum chwaliłem się, przed Państwem jest Arona na układzie hamulcowym 312 mm z przodu.
oraz układ hamulcowy 272 mm z tyłu. Tak, zmieniłem to wszystko. Jak widzicie, są tarcze kotwiczne też zmienione. Nowe tarcze kotwiczne, tylko jak widzicie, one są srebrne, fabrycznie są czarne. Polakierowałem je dodatkowo jeszcze. Tu wymiana w tym wypadku wymagało jeszcze dodatkowo zeszlifowania tutaj tej części jarzma, a to z racji tego, że no mam takie, a nie inne felgi i one obcierały. Dosłownie brakowało milimetra. Zrobiłem to i nie ma żadnej kolizji. Obawiałem się, bo tutaj z przodu są wymienione zwrotnice na takie Spolo GTI Audi S1. Tu w zasadzie kompletnie jest zestaw z Audi S1 2021 rok i bałem się, że finalnie zwrotnice mogą wysunąć trochę koła na zewnątrz, ale nic bardziej mylnego, jest tak jak było, czyli pasują plug and play do Skody Kamiq, do Seata Arona, do Seata Ibizy, można wkładać duży zestaw hamulcowy. W zasadzie teraz już nie ma ograniczeń żadnych, żeby włożyć tutaj nawet 334 mm, 350, 360 mm, wszystko ogranicza nas tylko wielkość felgi. To jest fajna rzecz. Musiałem zakodować układ hamulcowy. Będzie cały film profesjonalnie wykonany z pomiarami, ponieważ posiadam urządzenie pomiarowe dragi i będzie film z pomiarami hamowania. Poprawiło się bardzo. Teraz droga hamowania na pierwszych pomiarach tylko z przednim układem hamulcowym wynosi 36 metrów z 40-41, które mi wychodziły wyniki na seryjnym układzie hamulcowym. Tylny układ hamulcowy będzie wkrótce dokodowany, zmienia się kodowanie znacznie. Dzięki tak samo pewnemu panu, który pomaga mi w takich rzeczach, ma niesamowitą wiedzę i podał mi kodowania z Audi S1, ale z uwzględnieniem wagi Arony. To jest ważne, bo jest trochę inny rozkład mas. I teraz tak, masy są ustawione z Arony, a natomiast ciśnienie hamowania jest właśnie z zestawu z Audi S1. Bardzo fajnie się prezentuje i fajnie, że się udało dobrać właśnie ten układ hamulcowy z czerwonymi zaciskami. Świetna sprawa. Tak więc powiedzcie sami, czy Wam się podoba. Nie pytajcie o cenę, to nie jest w tym wypadku najważniejsze. Kolejna modyfikacja jeszcze teraz będzie w studiu detailingowym, to będzie szyba kameleon. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy kojarzycie często Renault Laguny, często Opel Insignia, Opel Vectra, te stare, tak, Vectra C, one mają taką fioletową szybę z przodu. I będzie dokładnie to samo, tylko że to będzie zgodne normalnie będzie można przejść przegląd na tym, bo ona ma przepuszczalność taką, jak się należy. Nie jest zakazane oklejanie szyby, jeżeli przepuszczalność jest dopuszczalna. A będzie to miało tak wpływ na wygląd, na przepuszczanie promieni UV, czyli słonecznych, no i myślę, że nie będzie się tak wnętrze dzięki temu nagrzewało. Tak więc parę fajnych modyfikacji wkrótce wpadnie. Pokazywałem Wam już kiedyś tam na którymś shortsie, że będzie zamontowana antena rekin i chcę to zrobić też przed wyjazdem wakacyjnym, ponieważ muszę wtedy ustawiać boks pod antenę, a antena rekin jest niska. Mam już kupione 2 komplety, obydwa nie pasują i tutaj jest największy problem. Nie chcę montować fabrycznej anteny ze Skody Kamiq, ale tylko z racji tego, że nie chcę zdejmować podsufitki, bo obawiam się po prostu, jak to odkręcę i zamontuję, żeby nie było jakichś przecieków do wnętrza. Nie chcę sobie zalać podsufitki. I w zasadzie chyba jeszcze jedna rzecz. Przed samym wyjazdem planuję założyć tutaj przycisk asystenta, czyli muszę zmienić całą manetkę oraz chcę dołożyć czujnik płynu do spryskiwaczy, ponieważ jeżdżę chyba już pół roku, nie dolewam płynu, żeby się skończył i nie wiem tak naprawdę, ile go jest. A mam wszystkie kodowania i to również pojawi się na kolejnym filmie. Tak naprawdę to wszystko miało być króciutko, ale bez cięć. Myślę, że udało się całkiem spoko przedstawić, co czeka nas wkrótce i jakie rzeczy już zostały zrobione. Czekajcie na kolejne filmy, oglądajcie, zostawiajcie lajki, trzymajcie się, na razie, cześć.
Ok, nalałem sobie tego. Instrukcja mówi wyraźnie stosuj się regularnie do uzyskania najlepszych efektów. I wlałem 40. Skoro ma być prawidłowo, to tak jak widzicie zostało 460. Na wakacjach będziemy tankować prawdopodobnie jakieś 8-9 baków, więc myślę, że przez najbliższy miesiąc wyjeżdżę te parę tysięcy kilometrów. Wlewa się przed tankowaniem, dlatego Wam to pokazuję. A teraz jedziemy do pełna. Dzisiaj jest werwa za 7 zł 7 groszy. 5,19. Pomyliłem się.